Zaczęłam dzień od zrobienia prania. Przeszłam godzinkę i trafiłam na taką fajną wiatę z WC, ale jest kamera nad wejściem, więc noclegowo średnia, a wiata jest super. I bardzo jest tutaj kameralnie, ale było mydło w łazience, co w Japonii nie jest wcale takie oczywiste. Papier toaletowy jest prawie że zawsze. Jakoś jak się gdzieś przypadkiem skończy, to nie ma, ale tak to jest zawsze. Natomiast mydło jest bardzo rzadkim zjawiskiem i ciepłej wody nie ma też prawie nigdy, więc to jest trochę dziwne. Wszyscy chodzą w maskach, ale nie ma mydła w kiblu. Zawsze mnie to dziwi. Nie wiem, czy już o tym mówiłam. W każdym razie tutaj było mydło, więc dziś jest ciepły i słoneczny dzień. Postanowiłam zrobić małe pranie. Wyprałam koszulkę, choć te plamy różne to się z niej nigdy nie spierają. Taka uroda białych koszulek. Ale kalesony nie były jeszcze prane ani razu na tej wędrówce, a dziś jest 31 dzień, więc przydałoby się. Raz była pralka u pani, która mnie zaprosiła, ale wtedy ubrałam te getry, żeby mieć w czym chodzić i były dopiero tydzień chodzone, więc się nie kalkulowało. Ale teraz już naprawdę były okropne, więc cieszę się, że wyprałam. Power stretch jest bardzo trudny do wysuszenia. Tak się mówi, że jest szybko schnący, ale to dotyczy tylko prania w pralce i wirowania. Natomiast pranie ręczne power stretchu jest upierdliwe, bo trzeba z tego futerka, które jest w środku, wyciskać wodę. Ona tam się gromadzi i one są ciężkie teraz i ciągle jeszcze mogę wycisnąć wodę, więc może jeszcze wycisnę raz, ale myślę, że do wieczora wyschną. Nie jestem pewna, czy to jest świątynia 23, bo nigdzie nie ma numeru. Nie wszystkie świątynie na szlaku są tymi z kompletu 88, są jeszcze inne. Ale pielgrzymi tutaj też chodzą i oczywiście ja też. I choć z zewnątrz nie wygląda to tak imponująco, jakoś szczególnie ciekawie, to jest to wyjątkowa świątynia, bo posiada naprawdę fajną kaplicę, w której właśnie byłam. Ogólnie rzecz biorąc, nie tylko Budda jest w świątyni. Jest szereg innych bóstw i różnych wcieleń Buddy i jakichś pojęć wcielonych w jakieś postaci. I są też te jakieś takie starożytne hinduskie bóstwa. Przede wszystkim zawsze jest Akala, który się po japońsku nazywa Fudo-myo. Nie chciałabym źle powiedzieć, mam nadzieję, że dobrze mówię. Czytam. I to jest ta postać, która ma płomienie nad sobą i trzyma w ręku miecz. Miecz służy do przecinania nieświadomych umysłów. Płomienie pochłaniają zło tego świata i Akala siedzi na skale, która symbolizuje niewzruszony spokój. I jeszcze posiada w drugiej ręce sznur, którym wiąże tych, którzy są pochłonięci ziemskimi jakimiś pasjami, pożądaniami i pewnie tym, co ich oddziela od mądrości i prawdy, piękna i takich rzeczy. I ta kaplica właśnie świetna, schodzi się tam w dół w asyście całego szeregu figur tych różnych bóstw i chyba tysięcy figur Akali, niesamowite. I potem jest ten ołtarz w głębi. Nikogo tam nie było, wlazłam sobie po dywanie w samych skarpetkach. Fajne doświadczenie.
To, co tam szeleści wśród gałęzi, to stado małp. Właśnie je zaskoczyłam przy jedzeniu tych owoców, których nazwy nie znam, a sama je lubię. Tu są pestki na ziemi po nich. Ale świetne małpiszony. Szkoda, że są takie płochliwe. Byście zobaczyli. Idę drogą, nie jest zbyt ciekawie, ale sobie pomyślałam, że pokażę wam, jak tu się chodzi drogami. Mianowicie, jak jest duży ruch, czyli przeważnie na szlaku 88 świątyń, ruch pieszy mam na myśli, to jest zielony pasek dla pieszych, który informuje kierowców, że tędy łażą piesi. W miasteczkach też tak bywa, na takich bardziej ruchliwych ulicach, na przykład jak jest szkoła. Przejście dla pieszych, nic nie jedzie, więc przechodzimy. Raczej się ludzie niespecjalnie zatrzymują na przejściach, kierowcy. No i znowu mamy zielony pasek, który przeważnie znajduje się na zewnętrznej stronie zakrętu, czego nie cierpię. Wolę chodzić oczywiście wewnętrzną stroną, bo to jest krócej. Także bardzo często przechodzi się przez drogę prawo-lewo. Nie ma czegoś takiego, że się idzie w kierunku przeciwnym do nadciągających samochodów. No ruch jest lewostronny, co widać. I właśnie należy chodzić po tej zewnętrznej, którą trochę lepiej widać. Poranna świątynia jednak była poza tym kompletem 88, bo to jest numer 23 w mieście na My. Już mi nazwa wywietrzała. W międzyczasie byłam w sklepie, zaopatrzyłam się aż na 2 dni, bo wydaje mi się, że na mapie nic nie ma. Żadnego sklepu i no, teraz mam dosyć ciężki plecak, ale pozostało mi jakieś 7,5-8 km na dzisiaj. No i jeszcze obejść świątynię. Jest tu taka pagoda dość wysoko położona, myślę, że poświęcę się i podejdę. A za mną jest taka fajna kapliczka, w której jest parawan z tygrysem. Nie wiem, co on skrywa. Wydaje mi się, że jakieś takie rzeczy z drewna i ta jedna rzecz z drewna jest w kształcie jakiegoś zwierzęcia, bo wydaje mi się, że wystaje jego głowa zza tego parawanu, ale tyle wam mogę powiedzieć. I jeszcze jest wycinanka z królikiem. Takie wycinanki mieli w muzeum w Shibie, to mi się bardzo podobało. Tam te papierowe różne rzeczy i to wychodzi na to, że znowu shintoizm przeniknął tutaj do buddyjskiej świątyni. Mają wycinankę z królikiem. W sumie to mogłam zjeść lunch tutaj, bo tu jest naprawdę przepięknie. Jeden z najpiękniejszych dziedzińców świątynnych. Są ogromne drzewa, dużo cienia. Jest tu na zboczu wzgórza. Jest wiele starych drewnianych kaplic, w tym główna świątynia tutaj. Mają tutaj czerwone rybki w baseniku, pływają wokół rzeźby bóstwa. Fajny plakat na koniec. Takiego jeszcze nie widziałam z życia wędrowców. Jest deszcz, jest wspinaczka górska, jest gość w namiocie, kwitnące wiśnie. Dalej też Europejczyków, czy tam Amerykanów białych. Fajny. Tysiąc kilometrów, 31 dzień wędrówki i w zasadzie równy miesiąc. Dziś jest 16 maja. Pokonałam pierwszy 1000 Japonii. Nie żałuję ani centymetra, który przeszłam, ani złotówki, której wydałam na bilet. Jest naprawdę cudownie.
Bardzo się cieszę. Na razie nie mam kryzysu. Już mnie nic nie boli dzisiaj. Jest pięknie, nie ma na niebie ani jednej chmurki. Już jest właściwie wieczór. Mam jeszcze 5,5 km do przejścia. Tą pętelkę na wysepce, na której jestem teraz, robię dodatkowo, żeby zobaczyć ten widok i jaskinię morską, która była poniżej. Jestem zlana potem, bo było bardzo dużo schodów, ale tego też nie żałuję, bo jest naprawdę pięknie. Dzień dobry. Mam mokre włosy, widzicie to zjawisko. Jakieś 3 km od mojego biwaczku jest kolejna wiatka i prysznic, zimny prysznic plażowy. Cudownie. W pierwszym momencie oczywiście było potwornie zimno, ale po chwili się przyzwyczaiłam, a ta woda tutaj tak naprawdę nie jest jakaś lodowata, bo jest ogólnie ciepło, więc pewnie miała jakieś 20 stopni. I było cudownie, i jest nielimitowane i można się zawsze dokąpać. I to jest pierwszy plażowy prysznic, jaki na mojej trasie jest. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś trafi, choć plaże będą nieprędko, dopiero na północ od Tokio. No, ale super. Czasami pytacie, za czym najbardziej tęsknię, czego mi najbardziej brakuje podczas wędrówek. Właśnie możliwości się umycia. Codziennie to już nawet nie mówię, ale w miarę często. Ostatnio myłam się nad kratką ściekową w łazience tej wiacie przy drodze. To było kilka dni temu. Włosy ostatnio myłam w tamtej świątyni w wiaderku, więc to było jakieś 10 dni. To jest tak mniej więcej jak lubię, żeby przynajmniej raz na 10 dni włosy umyć. Jak się często nie myję, to się nie przetłuszczają, więc to nie jest taki problem, tylko robi się to wszystko takie klejące i spędzące po tych 10 dniach. I fakt, że można z siebie zmyć w ogóle sól i to klejące coś, bo tu jest wilgotny klimat, więc człowiek się bardzo klei. Japończycy bardzo się lubią myć, lubią prać ubrania, ciągle piorą i biorą oczyszczające kąpiele, które mają też znaczenie duchowe, co nie jest w ogóle dziwne w tym klimacie, bo tu człowiek powinien się kąpać czasami. Także fajnie zaczynam dzień, aczkolwiek wczoraj zakończyłam go kiepsko, ponieważ rozbiłam ładowarkę.
ładowarkę do aparatu i powerbanku. Na szczęście mam jeszcze ładowarkę do telefonu, którą mogę użyć do tych pozostałych rzeczy, ale potrzebuję mieć dwóch. To była ładowarka pożyczona od Szekspira, więc sorry Szekspir, nie chciałam, spadła mi na asfalt. Myślę, że uda mi się gdzieś kupić w miarę bezproblemowo, bo przecież to jest powszechnie potrzebna, używana rzecz, ładowarka w jakimś miasteczku w miarę większym za dzień, 2 lub 3. Kolejna fantazyjna konstrukcja, ale tylko na dobrą pogodę. I nie widać, żeby tu była jakaś łazienka. Rzecz jest we wsi, jak większość. Świątynia 22 we wsi, ale na wzgórzu, na zboczu, pod takim fajnym, dzikim lasem, w który zaraz się zanurzę, bo szlak tam skręca. Chwilowo jestem sama, to jest główna świątynia teraz tutaj. I jest tu bardzo ładny taki, no nie jest to arras, bo to jest chyba zrobione z papieru albo na materiale namalowane, nie wiem jak się nazywa takie dzieło sztuki, w każdym razie chyba przedstawia śmierć Buddy i rozpacz ludu wokół i nie tylko ludu, też zwierząt. Tam są wszędzie ludzie, a tutaj na dole są zwierzęta, są bardzo ładnie przedstawione. Jest zrozpaczony słoń, jeleń ze spuszczoną głową, tu jest niedźwiedź himalajski, małpy są, pawie, jest żółw, jest wąż, żaba, no i nawet taki robaczek i w rogu jest stonoga też bardzo zmartwiona. Ale przecież czeka go reinkarnacja, więc chociaż nie, Budda przecież doznał oświecenia i w ten sposób wyzwolił się z reinkarnacji. Może to wcale nie jest tak na tym dziele sztuki i nie wiem, ale w każdym razie bardzo mi się ono podoba. O, jest jeszcze pasikonik i krab. Bardzo ładny. I fajnie tu jest, bo jest oświetlone, można wszystko zobaczyć i dużo osób było tak turystycznie i robiło zdjęcia, więc bez skrępowania. Wiatr w kształcie pagody nie chroni przed deszczem w żaden sposób. Przed słońcem też nie zupełnie i przed wiatrem też nie, ale jest ładna. W Japonii kochają wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, liny i uważają, że wszystko jest śmiertelnie groźne i strome, ale tu jest no prawie płasko, znaczy nie jest płasko, ale lina nie jest potrzebna, nawet w deszczu myślę.
Prawdziwi pielgrzymi chodzą w takim obuwiu. No jest to zero drop. Footbox dowolnie szeroki. Fajne buty w sumie. Ale są tu zostawione jako wotum. Więc oczywiście tych się nie da pozyskać. Ostatnia świątynia na dziś. Nie wiem, czy nie w ogóle. Muszę spojrzeć na mapę. Numer 20. Już dawno pozamykana. Włączony alarm w postaci szczegającego psa i strzelającej strzelby. Taki automat. Ale nie jest zabronione chodzenie do świątyni po jej zamknięciu, po zamknięciu biura, więc nie widzę problemu, ale zaraz zacznie się robić ciemno, a jeszcze muszę zejść z tej góry. Gdzieś straszna ilość przewyższeń. Jest tu też bardzo ładna i wysoka, 3-piętrowa pagoda. Noc minęła, nawet nie wiem kiedy. Spałam jak zabita. Fajnie się tu spało, nie ma takiej wilgoci jak nad morzem. Wokół są góry, na dole miasto. Jeszcze drzemie. Niedaleko szczekał pies wieczorem. Bałam się, że będzie mnie oszczekiwał całą noc, ale nie. Właściciel go uspokoił dosyć szybko. Gdzieś zamknął i był spokój. Opłacało się iść do tej wiaty. Szłam z czołówką przez jakieś pół godziny. Pół godziny szłam. 1,5 kilometra ze szczytu, ze świątyni tutaj. Było bardzo stromo i kamieniście, więc nie mogłam zbiec. Ale okej. Dotarłam. Nie było trudno znaleźć, bo droga jest tu, szlak skręca tu i jest fajnie. Wieczorem jeszcze spojrzałam na mapę i zdecydowałam, co robić dalej, bo mogłabym ściąć prosto przez Tokushimę, przez centrum stolicy tej prefektury i dojść do Cypelka, który zakończy moją przygodę z Shikoku. A mogłabym iść jeszcze trochę szlakiem i ściąć do trzeciej świątyni i zobaczyć jeszcze trzecią, drugą i pierwszą, bo pętli przez wszystkie kilkanaście nie chce mi się robić. Dużo oczywiście jest asfaltu i nie jest to w ogóle w moją stronę i nie jestem pielgrzymem, więc no nie, jeszcze będzie dużo innych świątyń, więc myślę, że zrobię właśnie tak, że pójdę do trzeciej, drugiej, pierwszej, potem ominę centrum miasta i pójdę na ten Cypelek. Co oznacza, że dziś wychodzi mi nocleg w mieście, ale na szlaku. Mam nadzieję, że się trafi jakiś sensowny. Jest też stacja kolejowa w razie czego, więc mogę tam przekimać. Yeah.
Jesteśmy w świątyni 19 i spotkałam bardzo ciekawego gościa, który wędruje dookoła świata z rikszą. Oh yeah, rickshaw. Yes. I'm traveling around the world Traveling around by the my world rickshaw. with Yeah. this. So next I'm going to Poland with my rickshaw. Highly recommend. Oh right. Yeah. Zapraszamy do Polski z rikszą. Tak, koniecznie i z kaczuszką. Yeah. Sami dziwni ludzie na tym szlaku są. Rikszarz już dawno poszedł, a ja sobie siedzę i patrzę na ludzi, którzy się tutaj błąkają po świątyni. Część to zwykli turyści, część to tacy pielgrzymi z samochodów w wykrochmalonych tych białych hałatach, które się nosi przeważnie będąc pielgrzymem, i są też plecakowi pielgrzymi, tak jak tutaj za mną jest czyjś plecak. Pielgrzym przyszedł i zostawił i odwiedza teraz kaplicę. Zerwał się wiatr, dziś wieczorem ma padać, całą noc ma padać. Co zrobić? Ale właśnie zaczynam być rozleniwiona w związku z nadejściem frontu. Już jest takie powłoka cienkich chmur na niebie, a mi się chce tylko siedzieć i patrzeć, ale muszę iść do następnej 18 świątyni. Tam może też jakichś szalonych ludzi spotkam. Ale mam dziś szczęście do gadów. Rano żółwie w kanale do nawadniania ryżu, a teraz jaszczurki. Jedna gryzła ogon drugiej. Ciekawe, czego od niej chciała. Teraz kawałek takiego ładnego bambusowego lasu. Bambusy zawsze bardzo szeleszczą i stukają. Jak się idzie wieczorem po zmierzchu albo po ciemku, to można się przestraszyć. Ale już zaraz będzie 18 świątynia. Odległość między 18 i 19 jest niewielka. Tak, więc to jest właśnie 18. Ma ładny układ przestrzenny. Z jednego miejsca można zobaczyć i główną świątynię, i tą mniejszą. Dziedziniec wyżwirowany, niewybetonowany, więc chociaż tyle. I trochę zieleni, las wokół. Bardzo miło. Wiele osób, bo nie w mieście. I co? Chciałam powiedzieć, że podoba mi się, że tu jest właściwie tak samo jak we wszystkich świątyniach takich większych religii. Wszystko to, co ludzie wymyślili, objawia się w podobny sposób. Ołtarze wyglądają bardzo podobnie z tym głównym ołtarzem i bocznymi. Palenie świeczek, kadzideł i obrazy świętych, a nawet tutaj była taka galeria rzeźb z aureolami. Zupełnie jak w Polsce, tylko buzie świętych skośnookie i trochę bledsze. Brak rumieńców. Japończycy nie mają rumieńców takich jak ja. Więc od razu widać, że nie jestem stąd. Ale to nie o to chodziło, chciałam powiedzieć. Więc tak, fajnie właśnie, że to tak wygląda jak w świątyni króla Salomona i jak wszędzie indziej tak naprawdę. No może sobie siądę na chwilę obok tego pielgrzyma, który mi się przed chwilą ukłonił. Odsapnę, no i lecę. U nas już ten starożytny zwyczaj niestety zaginął, ale tutaj składa się ofiary i ludzie często zostawiają przy figurach jakieś ciastka, napoje, a tutaj jest moja ulubiona herbata. To jest czarna, słodzona herbata Straight Tea, którą sobie tutaj często kupuję, więc myślę, że ten ktoś dokonał dobrego wyboru i święty będzie zadowolony. Cywilizacja się pojawiła, więc jest sklep. Mam takie ciekawe, bardzo krótki. Ciekawe jest to, jak będą smakowały. Zdam relację, że nie mam pojęcia. Cukierki powinny być cytrynowe. Znalazłam ciastka herbaciane, więc wzięłam podwójną ilość tam w rogu. I orzeszki, i na kolację dzisiaj będzie ryż i ryba.
Ryż kosztuje jakieś 2,50 te dwie kulki, bardzo tanio w tym sklepie. I 3 rybki takie, no niewielkie, wielkości dłoni dziecka powiedzmy, 3 złote. Nie wiem jaka jest funkcja tej chatki, jakie jest przeznaczenie chatki wiatki, ale jaki wypas. Normalnie pokoik ze ścianami, tylko są 2 wejścia, o, stolik, ławeczki. Pięknie. Szkoda, że jest za wcześnie, żeby tu spać. Dosyć zacisznie mimo tej wypasnówki, wzdłuż której idę. Nie spodziewałam się tej wiatki, choć nieśmiało liczyłam, że coś postawią. No i jest. Bardzo prowizoryczna, taka w stylu bardziej Robinsona Crusoe, który dopiero co się rozbił statkiem i potrzebuje szybko ogarnąć temat. Już widzę platforma z bambusa. No i flandek i daszek. Rozbiję tutaj namiot. Miejsce jest dosłownie 300 metrów od miejsca, w którym planowałam spać, czyli jest taka znowu otwarta wiata na parkingu i WC, ale tam jest jeziorko, są już bardzo niedaleko domy, więc to jest o wiele lepsze, tu będę mieć spokój. Jest wcześniej, jest za 5:06, ale i tylko tam jakieś 30 km, 29 zrobiłam dzisiaj, ale po prostu dalej znowu jest miasto i tylko tu mogę spać po prostu za darmo, więc absolutnie zostaję, wyśpię się. Myślę, że nikt tu się już nie pofatyguje dzisiaj i jest nawet źródełko. I tam dalej kapliczka i tam zaraz cmentarz, jak to tutaj zazwyczaj bywa na skraju lasu. No i jak? Dosyć fajnie mi się udało chyba. Geometrię zawsze lubiłam w szkole i wszelkiego rodzaju zagadki przestrzenne. To jest moja mocna strona. Lubię się tak bawić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tym kijkiem tak daleko odciągniętym, bo no tej nocy ma solidnie padać. Już zaczęło właśnie kropić, jak byłam w drodze tutaj. No najwyżej obniżę i wbiję śledzia w ziemię, bo tutaj widać, że w czasie deszczu tworzy się gigantyczna kałuża. Dlatego, że daszek jest dłuższy z drugiej strony i jest niżej, rozbiłam namiot z wejściem od tamtej strony, od strony zbocza tego jaru. Tam mam taki bajzelek przed wejściem, a tutaj jest tył i chciałam mieć przewiew i żeby ten dach był bardziej tak niż tak. No, zobaczymy. Myślę, że się jeszcze solidnie rozpada, zanim pójdę spać, więc jakieś modyfikacje będą możliwe. Już trochę zmieniłam tą konstrukcję. Wydłużyłam kijek, teraz jest trochę inny kąt tego tropiku i zrobiłam długi odciąg do ziemi, do ścieżki, ale nie spodziewam się wielkiego ruchu, a ścieżka jest szeroka. Także tak to wygląda. No i już całkiem solidnie deszcz szeleści w koronach drzew.
Nocleg pod wiatą w lesie, myślę, że był jednym z moich najfajniejszych dotąd na szlaku. Było tam bardzo dżunglowo i dziko, choć rzeczywiście tylko 300 metrów od parkingu, który się znajduje tutaj. Dość dużo ludzi tu jest. Jest tu też świątynia nie wliczająca się do 88. No i WC. Niezbyt czyste i nie ma papieru, ale widziałam gorsze, więc okej. Jest tu też ławeczka, która szczęśliwie jest osłonięta od deszczu, który się znowu przewala dosyć poziomo i swobodnie, ponieważ kropelki deszczu są bardzo małe i wiatr nimi porusza we wszystkich możliwych kierunkach. Widzę tam w lesie jakieś struktury wiatopodobne, więc albo spałabym tutaj na ławce, albo gdzieś tam. Ale nie mam żadnych zastrzeżeń do tej wspaniałej wiatki prowizorycznej. Wszystko suche, no rogi namiotu trochę pokropione deszczem, ale bezproblemowo i zacisznie i naprawdę super. No dziś będzie dzień deszczowy, więc zmierzam prosto do świątyni trzeciej, potem drugiej i pierwszej i żegnam się ze szlakiem pielgrzymkowym i obieram swoją własną trasę w kierunku jakiejś może dzikiej plaży. Zobaczymy. No i jestem przy trzeciej świątyni. Dobiłam do szlaku. Strasznie padało po drodze i szłam ruchliwymi drogami, w tym przez taki bardzo długi most na rzece z dosyć niską barierką i bez osobnego chodnika dla pieszych, tylko z takim metrowym marginesem. I ciężarówki jechały po tej białej linii, która ogranicza to pobocze. To było słabe. Jeszcze wiatr mi wyrywał parasol z ręki i jeszcze były wielkie kałuże, w które musiałam włazić, bo nie było innego wyjścia. Więc potem się schroniłam do supermarketu. Znowu kupiłam trochę jedzenia. Kupiłam jajka. Muszę chyba trochę zacząć oszczędzać, bo kolacje wychodzą tanio, ale słodycze wychodzą drogo i jakoś ciągle, pewnie dlatego, że są te sklepy, to tam chodzę i coś kupuję. I robię zapasy słodyczy. Właśnie. Były znowu te rurki, one się rzadko trafiają w wersji herbacianej. Te wszystkie herbaciane słodycze się bardzo rzadko trafiają. Wczoraj kupiłam świetne ciasteczka, dziś te rurki. No. Ale jestem wam winna recenzję chrupek. Obiecałam, że powiem jak smakują. Niestety tym razem nie będzie zachwytu, bo są beznadziejne. Są bez smaku. Jeszcze te z sezamem są w miarę, tam przynajmniej czuć ten sezam, a te są tak nijakie, że te zielone i różowe i białe są takie, że ciężko mi je wszystkie przełknąć. No ale zjem 400 kalorii, to trzeba zjeść. Kupiło się, to trzeba zjeść. Ale jak już z tym się uporam, to przechodzę do różowej, truskawkowej czekolady. A na lunch główny, popołudniowy mam taki paluszek krabowy w cieście, więc będzie coś lepszego. Ma przestać padać. Teraz w ogóle tylko kropi bardzo delikatnie, ale takie fale przechodzą, przed chwilą lało parszywie. No ale jeszcze 2 godziny i się będzie całkiem uspokajać, a o 16 ma być całkowicie koniec deszczu i prognoza jest przepiękna na następne dni. Nawet 2 kilometrów nie trzeba było pokonywać, żeby się znaleźć w drugiej świątyni. I też jest ona tym razem na płaskim, nie trzeba było robić żadnego podejścia. I już jestem. Tu ładna studnia do obmywania się i świątynia jest z bardzo ładnym ogrodem. Dzisiaj jest trochę więcej wody. Tu wcale nie ma sadzawki. Tam w tym kąciku, tylko po prostu jest wielka kałuża po deszczu. No to rzut oka. I pójdziemy do pierwszej świątyni. Szkoda, teraz to żałuję, że już się to kończy. Jeszcze ostatnie rododendrony. Pięknie pachnie kadzidłem. W deszczową pogodę ten zapach się najprzyjemniej roznosi i snuje
Tutaj między drzewami, kaplicami. Fenomenalne to jest. A tam są schody, którymi jednak trzeba podejść do głównej świątyni. Jest też fajna mapa z całym szlakiem i wszystkimi świątyniami. Ja tutaj przypłynęłam promem do Yavathamy i zaczęłam od 43 świątyni. Potem szłam tędy, tutaj tym skrócikiem ominęłam 38 świątynię, 37, tutaj spałam 36 na plaży, potem coś ominęłam, chyba właśnie 35 i potem po kolei na ten piękny cypelek, gdzie była jaskinia Kukaja. Tu było dużo wspinania, tu byłam wczoraj i tutaj ścięłam do trójki dzisiaj. Teraz jestem w dwójce, pozostałem już tylko jedynka i potem lecę tutaj na cypel i tutaj jest most na kolejną wysepkę i z tej wysepki drugi most na Honshu. I to jest pierwsza świątynia. Obiecałam sobie, że na koniec zadzwonię dzwonem, bo dzwony brzmią niesamowicie. Już poprzedniej zrobiłam próbę i tam też zadzwoniłam. Tam za mocno walnęłam, a tutaj za słabo, nie mam sprawy. Zresztą każdy dzwon jest inny. Ale to jest piękne. Właśnie mijałam ludzi, którzy zakończyli wędrówkę i zrobili wszystkie 88. No, ja nie zrobię, może kiedyś, kto wie, może będę chciała, ale raczej polecam na rower, szczerze. Wszyscy rowerzyści, których lubię, to nie jest prawda, że nie lubię rowerzystów, bardzo Was lubię, możecie spokojnie wybierać się na ten szlak, bo jest prawie cały asfaltowy i z łatwością można go przejechać, a chodzenie pieszo jest tu no dosyć nieprzyjemne, bo cały czas jest asfalt. Więc tak średnio polecam. Choć świątynie były piękne i wybrzeże było piękne i te nieliczne fragmenty ścieżkowe też były bardzo piękne.